Cześć, z tej strony Nina. Witam serdecznie w kolejnym odcinku z gry Sherlock Holmes kontra Kuba Rozpruwacz. I kontynuujemy. Okej. Dobra. Nie, bo na chwilę mi grę tak zgasło, że myślałam, że będzie po zawodach. I co robimy? We must place the murder of Martha Tabram in George Yard on the map. On a map. To on a map. Well, I discovered the case of another murder before that of Bucks Row. It happened in George Yard. We shall put it on the map in order to see if it corresponds to our area of research. We must place the murder of Martha Tabram in George Yard on the map. No to, tak? George Yard. To tu wkładamy. That is where Martha Tabram's murder took place. There's no point going there. I already have all the information we need on that matter. Ale tam było... You see, this murder took place in the area in which our killer lives, his safe zone. Nonetheless, there are two major differences between the murder of this Martha Tabram and that of Polly Nichols. Firstly, the blows inflicted are not the same. And the second difference? It follows on from a doctor's opinion. He claims two weapons might have been used, and if there is one group of people we absolutely must not trust in this business, it's doctors. Don't you agree, Watson? Watch it, Holmes. Tabram's murder took place in an area where the murderer, whose cowardice is clear, was able to make a quick getaway, that is to say, near his home. For his second murder, he would have wanted to go further afield, so the police would not link these two cases. And as for the other murders, seeing the ineffectiveness of his last one, he headed in different directions to kill his victims while still staying in the vicinity and without going any further than necessary, and all the while planning his escape. My dear Watson, we now know what this man looks like, in what area he lives, and that he suffered directly or indirectly from syphilis. Let's not forget the anatomical knowledge he must almost certainly possess. Given his lower-class background, a butcher seems very likely. However, it may be the case that the man was a butcher once, but is no longer. He might also have been a medical assistant. Who knows? That's why we need the testimonies of the other Joseph and Dr. Tumblety in order to be certain. What shall we do, Holmes? As the police's cooperation is futile and can be ruled out, we have nothing to do but wait. Watson, wait, and hope we see one of these two men before the killer strikes again. Trzeba ich znaleźć. At last, a long day's work done. How are you doing, Holmes? Fine, Watson, just fine. I suppose you still haven't heard any news from Whitechapel. No, Watson. It's been almost a month now. Who knows? Our killer may have brought justice upon himself, overcome by remorse and ignominy for his actions. Jak wątpię. Not a chance, Watson. You haven't done anything about the story of a kidney that was sent in the post and reported by the papers. Why not? The killer left a message on one occasion with the intention of harming. The letter accompanying this package served no purpose other than to give value to its recipient and arouse disgust against its sender. The killer has never done anything for nothing. In order to authenticate the Galston Street message, he left an indisputable piece of evidence. Can we really say as much about this kidney? I don't know. All I know is that there are letters piling up on your desk. Isn't it time to move on to another case? Absolutely not, Watson. I think that the other Joseph is reluctant to meet me. The man he saw must certainly have put the fear of God in him, a man well known for his violence and his hatred towards Jews. There can't be any shortage of those in Whitechapel. I have hope yet. As for Dr. Tumblety... We found him, Mr. Holmes. We found him. Who's that? Dr. Bumblebee. He's been locked up by the bobbies, but they've let him loose. Oi, he was looking round like a rat who's scared of his own shadow. He's gonna do a run at years. Watson, this is our chance. The game is afoot. Let's hope that Tumblety will go to collect his trunk. As for you, my little friends, thank you for lifting this burden that has been on my shoulders for almost a month. No i gdzie ten mały oj? Fajnie mówią oj. Dobra, czyli ruszamy tu. Nie, moment, to co robimy? Let's return to the boarding house. Do pensjonatu. Nie, Let's return obok. to the boarding house. Wiem, obok. O, tam.
Gdzieś tutaj? Tak pamiętałam. He is here. The doctor is here, up in his room. Peeking through my door, I saw him go up the stairs, and I think that he has a pistol. Ooh. Regarding the trunk, did you do what I told you to? Yes, I jammed the lock and filled the trunk with stones. Should we call the police? Absolutely not. Go home, lock your doors, and if you hear a gunshot, shout as loudly as you can. Watson, we must disarm this man at all costs before attempting to confront him. Come, have your pistol at the ready and stay alert. Ja mam tam iść. Dobra. Don't move a muscle or I shoot. Who? But what is going on? Bravo, Watson. I take back everything I ever said about your less than full involvement in our investigations. Listen, Mr. Policeman. I already told everything to your colleagues at the station, so... Don't you believe it, sir. We're not with the police. We are here to talk about human organs, an area in which you seem to have a great deal of interest. What? But who are you? We are the ones holding the pistol. Listen, Tumblety, tell us everything you know and you will be spared from the noose or a bullet. Have you tried to get hold of any female genitalia from someone during these past months? So that's it. You English. Listen, as it happens, I do have a collection of female genital organs which I hold dear and never miss the chance to show my friends whatever the occasion. If you knew what I feel when my eyes meet the young men's as they contemplate with astonishment and disgust this soft and flabby skin that they worship and place at the Po center prostu of all their obrzydza passions. heteroseksualizm chłopcem młodym. Women repulse me, gentlemen. They are one of nature's greatest mistakes. Lying, haughty, and most of all, nauseating. To jest ten No, typ geja, co sirs. nienawidzi kobiet. Men, mankind, we are not made to soil ourselves with such animals, and it is my task to educate my peers, like the ancient Greeks used to do, and put them on the path to masculine relationships, the only kind worthy of our intelligence. My God, this man has lost his marbles, Holmes. You haven't answered my question. Did you attempt to obtain any female organs? Indeed, but a long time ago. I was living in Liverpool at the time. A few of my specimens were starting to lose their freshness. But despite the sum proposed, the heads of the university hospitals refused to accede to my demands. The fear of what others would say, certainly. I know nothing more similar to an arrogant fowl than an English doctor. Yakety-yak, always showing off in the courtyard with their haughty airs. And as soon as... Shut it, Tumblety. So, was it you who killed all of these women? Yes or no? I regret to say that it was not. If I had really wanted a few more uteri, I would have had them brought in from the United States, where it would cost me much less than here. Or I would have shown a few gold coins in the hallways of a morgue or a hospital in London, and they would have kissed my feet to sell them to me. And not taken the least risk. But kidneys are all the latest, aren't they? I think that I could find one tomorrow for less than £1. Swoją. In short, gentlemen, I do not know your killer, and I don't know why he's doing that. But if you come across him one day, please send him my friendship and my deepest respect. Zwyrol, strzelaj, Watson. You've gone too far this time. Strzelaj. Come, Watson, let's not get carried away now. Thank you for your assistance, Doctor. If I may offer some advice, you should leave England as soon as possible. Each day that you remain in this country is a risk that an intelligent man would not take. My pistol? Without that, it will be even more risky. Can we believe this man, Holmes? He can't be the murderer, and his story regarding the organs fits. But we can't afford to take the slightest risk. I will ask the Baker Street irregulars to follow him. Listen, lads, when Tumblety leaves here, follow him discreetly and come and tell me as early as possible tomorrow where he is currently residing. Understood? Understood, Captain. A on to...
On to zrobił pod oknem You tego are tam already Boniego, tak? ready, Holmes. What is going on? I have been waiting for you for at least an hour, Watson. It would appear that a new drama has unfolded. The youngsters came to give me this address, but I have some doubt as to the actual location we are going to. Let's try anyway. At worst, we may come across the Baker Street irregulars to put us in the right direction. We are lost, Holmes. No, we're not, Watson. We are heading for the very street I'd hoped for, but as I wasn't sure it was this one, I've made a few big detours in order to find the right one. I'll know it when I see the name. Why, of course, Holmes. Why didn't I think of that? The great Sherlock Holmes can't... How are you, my friend? Are you not feeling well? No, My friend is a doctor. He can take care of you. don't go there. He came here, and he... Now, Watson, take care of him. Aha. Nie wiem, czy oglądaliście z Piekła rodem. To właśnie było o Kubie Rozpruwaczu z Johnnym Deppem. I tam jest taki motyw, że właśnie w tym miejscu jest ten ostatnie zabójstwo, ostatnia prostytutka zamordowana w taki sposób, że ja mam książkę o Kubie Rozpruwaczu i mam to zdjęcie, autentyczne zdjęcie, po prostu z gazety, nie wiem czy z gazety, no takie jakie było w śledztwie i to jest prawdziwe zdjęcie i to było odtworzone zupełnie w filmie i pamiętam do dziś jak wychodzi taki konstabl, właśnie stąd wyszedł taki konstabl, takim chwiejnym krokiem i tak się, w tym filmie tak się cofa i tak się opiera plecami o ścianę i tak stoi i tak jakbym zemdleć zaraz. Zaraz pewnie podzielimy jego odczucia. My God! What happened? Can't talk. Wait for the coppers. Are they coming? My eyes are crying. No. Go find them too, mister. I'll stay here and keep an eye out. Go! No, I must await my friend. Ah, here he is. Watson, are you there? How are you? Fine, Holmes, and you? What happened? Hello, sir. Where are we, Watson? In Whitechapel, Holmes. This must be Dorset Street. Holmes pamięć You don't stracił. seem very well. Do you need something? Indeed, Watson, some clay, a great big piece of clay. I would ask for some wine, too, but as you know, I taste nothing but melodrama. What is over there? A trip from which you will never return, Watson. Trust me, don't go there. A trip? Behind this door? In this room? It's not strictly a door, it's more of a portal, a threshold, and what lies behind it is not the mortal realm, Watson. It is a place beyond time and space, the gift of a frantic artist who made use of his talent in order to grant us access to his world, Watson. Beyond that threshold is an abyss. Hell. The police won't take long to arrive, and the last thing I want is to waste precious time on them. Could you lead me out of this area and take me home? Ojoj, jak się rozkleił. Jesteś pewien, że nie wchodzimy tam drugi raz? Sprawdzimy, co on powie. I have no reason to go that way. Dobra. To co, wracamy do... I have nothing to ask. Na Baker Street wracamy, tak? Mapa. Czyli nie pokazali dokładnie tego, nie mogli. To by było za... Ta gra musiała być od 18 lat. Bo ten Kuba Rozpruwacz naprawdę zrobił... You should come and eat, Holmes. Mrs. Hudson has worked wonders. The joint has been cooked medium rare. If only you would tell me what was in the courtyard. The answer, Watson. The answer, Holmes? Yes, the answer to a question that you asked me a few weeks ago. And how the devil can the answer to a question I asked you be found in that courtyard?
And what question are you referring to, Holmes? How our killer set about reaching the height of horror by taking another victim, Watson. No i zajrzał mu przez ten. Did I not tell you that I wanted to avoid melodrama? Watson. Do you mean to say that... Yes, that's what was in that Jesteś room. lekarzem. You helped towards the colour. All that's missing is the odour, but I shall let that pass. The mutilations almost all resulted in large removals of flesh. My photographic memory noted them all in great detail, the shape, size and location, and thanks to the softness of this clay and your medical knowledge, I believe we can attempt to determine what is missing from this lady. Don't you think we should wait for the medical examiner's opinion? Surely not, Watson. This massacre has gone on long enough. I can assure you that I will do everything in my power to get our hands on Jack the Ripper before this night is out. Super. Co mam zrobić? Watson, we shall reconstruct the body of this poor woman and inspect it in detail as well. Your help as a medical man will be invaluable. Holmes, I feel a bit unwell. Well, I understand. I will manage on my own. Her throat was slit just like the others. The wound is particularly deep. Boże, cała byłaby... Ojejku. Mam pensetą to wkładać, tak? Ale jakaś kolejność jest istotna. There were incisions in the rib cage, as if to inspect the lungs. Poczekaj. Odłożymy żołądek, serce, to jest pierś, tu The mamy liver was neatly wątrobę. removed. Oj, przepraszam, powiedział coś, nie? A ja. Co to jest? To jest śledziona chyba. Tak, to jest nerka. I druga nerka. Prawa pierś i lewa pierś. To jest... An organ is missing, apparently. I must specify which organ this is on my list. Jeszcze pocięta twarz, wszystko dookoła głowy ułożone, pocięta to cała nie jest. Dobra, nie ma serca. Nie ma serca. Wystarczy? There we are, Watson. We have examined everything. The heart is the only thing missing. 2 uteri, a kidney, and now a heart. He had all the time he wanted in which to disfigure her, cut her up like a piece of meat, and yet took nothing but the heart. What do you think of that, Watson? Watson? No i nie zdzierżył. To takie dobre było jedzonko. I szkoda. Mam muszę dać 18 lat. I dread to think how you'd react if you saw a corpse. I'm returning to Whitechapel, Watson, to Isaac's. If the heart tells you to come with me, if the heart tells you a little wordplay there. Jakiś ty dowciapny. Let's go to the cobbler's. To jest straszne, prawda? To też jest straszne. Chodźmy. Do szewca, ale... Krótki zapis, bo już nie bywa. No, pip, nie ma jeszcze? Evening, Mr. Holmes. Nie ma go? Co się Good stało? evening, Hardiman. Has Abraham Solomonovich still not reopened his shop? No, not that I know of. Have you heard anything about the latest murder? Certainly there is talk of nothing else. Poor girl. I hope they catch the bastard who did it. Who do you think that could be? A madman, that's for sure. Everyone in the area is pinning it on a Jew. But I don't believe that for a second. Why? Because Jews don't like blood, you see. They're not allowed to eat it, and they have to drain the meat before cooking it. It's true that they eat animals, but they are fanatical about all kinds of silly things. I don't know much about their rituals and all, but I know that a Jewish butcher can't just do whatever he pleases with his knife. He has strict kosher rules to follow. You seem to be very well informed. Well, I buy my meat from them too. My clients don't care whether the meat comes from Jews or not. Cats eat it regardless. And let me tell you, I'd go as far as to say that I may even have more faith in a Jew, because even if they don't eat all the offals,
a Jew inspects them to see if the animal was in good health. Lungs, for the most part. And as they make up most of my cat's meat, you can see the connection, right? Jews are allowed to eat offals? Yes. They eat calves' kidneys, I think. How big is that? A calf's kidney? Well, that depends if it's fresh or if it's been marinated in brine or cooked. When fresh, are they as big as a human kidney? They would be, yes. Nie wiem, czy nie większe You nawet. know, Mr. Hardyman, it's lucky for both of us that the murder that took place in your mother's courtyard was only the Whitechapel killer's third. Had it been the first, I wouldn't be thanking you, as I'm doing now, for all of this important information. Goodbye and take care. If you say so. Right, farewell, Mr. Holmes. Let's go to the cobbler's. No przecież tu obok zaraz jest, no przecież... Co ty mi no, tak miotasz? Good evening, Mr. Solomonovich. Evening, Mr. Holmes. If you've come about the business with my cousin, I hate to say... Before you respond to my request, I must ask you to answer this question of the utmost importance. What offals are Jews allowed to eat? Well, the same as you. Kidney, heart, liver? Yes. How are they prepared? Kidneys are boiled, heart is often finely sliced and cooked on a skewer, and liver is always grilled. These offals, do they come from cattle? Yes, beef or veal. And eating non-kosher food would be a grave affair for a Jew, isn't that right? Yes, it would be very serious. But what are you getting at? If I were to tell you what I'm thinking, Mr. Solomonovich, you would pull out your own eardrums to not hear the end of my sentence. It goes against the beliefs of hundreds of members of your community, and for some, perhaps even worse. I will ask you one last time before involving the authorities, who I assure you will be far less discreet than myself. Do you know who the second Joseph is, the Aldgate butcher, who your cousin knows from the Imperial Club? His name is Joseph Hyam Levy, but I don't know where he lives. I know nothing about him, other than he's a member of the Imperial Club on Duke Street. That street is after Church Passage, coming from Mitre Square. Am I right? That's it. Thank you. You have been an enormous help to both of us. Now, listen carefully. I need you to find 4 or 5 strong men among the members of your family who you trust wholeheartedly, and to wait here with them until my arrival, or you receive a message from me. Is that clear? But if you will tell me... Later, Mr. Solomonovich. Later. Okej, będziemy Let's mieć go to the ustawę. Imperial Club. Będzie ustawka. Tu. Ah, there's the Imperial Club. Let's see if I can find Joseph Hyam Levy. Coś tu pusto. Hello, sir. Hello. Can I help you, sir? Indeed, I have an urgent message for Mr. Joseph Levy, the Aldgate butcher. I regret, sir, but Mr. Levy is not at the club at present. You can wait for him if you wish. I thank you. Do you know where I can find him? His home address, perhaps? It is a very urgent matter. I am sorry, sir, but we do not give out information regarding the club members to people outside the group. I understand. I must find a way to enter the Imperial Club without having to go through the entrance hall. Judging by the sound of voices and applause, there is a meeting going on at this very moment. I'll have to be very cautious. Pardon me, sir, but the club is only open to members. No, ja tylko tak I must tutaj find a way to oglądam. enter the Imperial Club without having to go through the entrance hall. Dobra. To sobie wyjdę. Sobie obejdę ten klub i znajdę wejście inne. Jak szczur tu wejdę. Zobaczysz, tędy wejdę. Nie? O? There is a cellar window behind this barrel, which is preventing me from passing. Coal. It's a service door and firmly locked. There must be a stock room in the cellar beneath this room. If I can just get into the coal cellar, I shall be in the place. This barrel is on a wooden pallet, but it is too heavy to be moved. I will need a pivot. Ośkę. Ośkę jak ośkę. Możemy tu podparcia zrobić i to po prostu... I will need a pivot. I tam ośkę, ty głupi jesteś.
To weź i tu wetknij. There we are. My pivot is in place. Now, let's find something to tip over this barrel. Nothing of interest here. Znajdź mi wystarczająco długą dźwignię i punkt podparcia, a poruszę całą ziemię. Może butelkę? Nie, no i masz punkt podparcia i wystarczająco długo dźwignię. Czemu on ośce mówi? Chyba o to chodzi, że po prostu tu położę. Punkt podparcia mamy i mamy jeszcze teraz dźwignię. I should be able to make it tip over. I proszę bardzo, jaka tam oś. I proszę bardzo, i wchodzimy. Podejrzewam, że... Closed. Jakie The cellar to? window is locked from the inside by a simple iron hook. I na tym się skończyła nasza inwencja twórcza po prostu. Jak to tak? A ty nie masz jakiegoś nożyka, czy... I have no reason to go that way. Skoro tak twierdzisz, ja tam w sumie uważam, że jednak może być się jednak przydało. Zawrócił pewnie zaraz mnie, nie? I have no reason to go that way. Ale tu chyba masz powód, bo nie krzyczysz. Czego szukamy? Jakiegoś... Właśnie nie wiem, czego szukam. Haczyka? Żeby to... I have no reason to go that way. No to nie wiem. Co to jest to? Dobra, ja nic nie znalazłam. Zapytam, czy mnie jednak może wpuszczą. O! A note encouraging members of the Jewish community to remain prudent and vigilant after rumors about the Whitechapel murders. Naczelny rabin przypomina, morderstwa w Whitechapel są poważnym ciosem dla naszej społeczności. W związku z tym wymagane jest, abyśmy swoim postępowaniem zasługiwali na jeszcze bardziej nieposzlakowaną opinię. Należy też wzmożyć czujność. Placówki żydowskie, takie jak synagogi, sklepy czy kluby, mogą stać się celem ataków. Wszelkie przejawy nienawiści należy łagodzić w zarodku. This may come in handy. Oczywiście się przyda, zaraz tam wsadzimy i sobie podważymy ten haczyk. Szukałam właśnie jakiegoś drutu, szukałam czegoś, ale tutaj nie zauważyłam tego. Closed. No wiem, że closed. Masz to. Zrób coś z tym. Let's go. Let's go. Good. Let's try to find the exit that leads to the club. Ale... Do klubu taką... Tędy. Do klubu od zaplecza. This may come in handy. Oczywiście klucze, ciach, ciach, zajomałość, pewnie. Brawo ty. Stary, jak mnie tutaj... Closed. No to zaraz odklostujemy, zobacz. Closed. Jak to tak? Dobra, to idziemy dalej. Tutaj jest chyba wyjście, to ja nie. Tutaj? The kitchen. It's closed, and besides, I won't find what I'm looking for in there. Tam było napisane, że kuchnia? Skąd wiesz, że kuchnia, że Let's hope that zapachy? it really is the key to this door. Administration. Perfect. This must be where the information on club members is kept. This must be the club's safe. What I'm looking for is probably inside. I need something. Poczekaj, znajdę. Co to jest? Że animacja była. Some square metal tokens. Curious. There is a document. Ser, pragnę poinformować, że gdyby pański klub potrzebował koszernego mięsa na specjalne okazje, jestem je panu w stanie zorganizować. Gwarantuję, że miejsce uboju spełnia wymogi koszerności. Mięso byłoby dostarczone bezpośrednio do odbiorcy w wygodnym dla niego terminie. Cena do uzgodnienia. Pozostają do usług Jacob Levy. Odrzucono za radą Jacoba Hiama-Leviego. Okej. There must have been litigation between Joseph Hyam Levy and Jacob Levy. I A tam page coś- from an old Yiddish-English dictionary. The court's proceedings. Curious. Chcemy się jidysz uczyć? Ja nie wierzę.
Rozprawa. Posiedzenie sądu, wtorek 6 kwietnia 1886 roku. Sędzia Recorder Maurice Phillips, lat 30, Moss Wolf 16, Jacob Levy 30. Kradzież 6,5 kg mięsa na szkodę Hymana Sampsona, u którego Phillips i Wolf pracują jako pomocnicy. Oskarżyciel, świadek, zeznaje Samuel Bacon w sprawie kradzieży mięsa. Funkcjonariusz policji numer odznaki 941. W efekcie uzyskania informacji od mojego przełożonego w randze inspektora w dniu 10 marca 6:15 rano prowadziłem obserwację sklepu Powoda. Do drzwi podszedł Phillips i zapukał, odpowiedziano mu, po czym odszedł. Około 2 minuty później Levy pojawił się w swoich drzwiach sklepu, czyli w drzwiach obok, oddzielonych słupem. Zapukał do drzwi pana Sampsona i wrócił przez swoje drzwi, a potem wrócił minutę lub 2 później. Odkręcił śrubki od zasuwki w jego drzwiach, po czym rozejrzał się i ponownie zapukał do drzwi pana Sampsona. Kto to pisał? Nikt nie odpowiedział, więc odszedł w kawałek ulicą, jakieś 10 yardów na róg z ulicą Stony Lane. Dołączył do niego Phillips, porozmawiali i wrócili do drzwi pana Sampsona. Phillips zapukał, a Levy wszedł w swoje drzwi. Były otwarte. Phillips wszedł do środka i zapalił światło, a Levy wyszedł ze swoich drzwi i wszedł do sklepu Phillipsa. Po około minucie wrócił do swojego sklepu. Wtedy zobaczyłem Wolfa, który przyniósł z zaplecza do drzwi kawał mięsa i zawiesił go na haku przy drzwiach, a następnie wyszedł na próg, rozejrzał się, zdjął mięso z haka i szybko przeniósł je do drzwi Leviego. Wręczył Leviemu, a potem wrócił do sklepu Sampsona. Wbiegłem do sklepu Leviego, złapałem go na gorącym uczynku z mięsem w dłoni i spytałem, co ma zamiar z nim zrobić. Odpowiedział, tylko się wygłupiamy, mam zamiar je zważyć. Odpowiedziałem, że mu nie wierzę i powinienem zaprowadzić go do Sampsona, po czym to uczyniłem. Następnie doprowadziłem go na posterunek, gdzie powtórzył, że to był tylko wygłup. Znalazłem w jego kieszeni 30 funtów, 10 szylingów i 9 pensów. Mięsa było 6,5 kg wołowiny. Obserwacje prowadziłem od 5:15. O godzinie 6:15 było całkiem widno. Jednak w środku sklepu Leviego było ciemno, nie paliło się światło. Zeznaje świadek strony P. Black. Byłem w budynku po przeciwnej stronie ulicy. Ukryłem się wśród gruzu i śmieci. Byłem na tyle daleko, że nie słyszałem. Nie widziałem, kto otworzył drzwi, ale potem Phillips włączył światło. Obaj byliśmy w zwykłych ubraniach. Wolf nocuje w sklepie. James Jones, funkcjonariusz policji numer odznaki 935. Towarzyszyłem Baconowi, słyszałem jego zeznania i podtrzymuję je. Wszedłem do sklepu Sampsona i zobaczyłem Phillipsa z Wolfem. Powiedziałem, że jestem funkcjonariuszem policji i powinienem ich aresztować za kradzież wołowiny. Phillips powiedział, nic o tym nie wiem, byłem na zapleczu. Wolf powiedział, nic mi o tym nie wiadomo. Następnie zabrałem ich na posterunek. To się dogadali. Zeznaje świadek strony przeciwnej. Black. Wolf nie powiedział, nic mi o tym nie wiadomo. Właściwie to nic nie powiedział. Zeznaje świadek strony przeciwnej. Gegan, jakoś chyba tak się czyta. Gegan. Nie byłem w sklepie Leviego, nic nie widziałem, gdyż okiennice były zasłonięte. W środku miało być jakieś mięso. Hyman Sampson. Jestem rzeźnikiem. Mam zakład przy Middlesex Street 35. Phillips i Wolf byli moimi pomocnikami. Boże, ile to stron jest? Phillips od około 3 miesięcy, a Wolf od 2, może 2,5 roku. Rozmawiałem z policją, a 10 marca około 5 rano poszedłem na targowisko. Posłano po mnie i wróciłem. Na miejscu spotkałem się z policjantem, który aresztował 3 osoby. Policjant spytał Leviego, co zamierzał zrobić z mięsem. Ten odpowiedział, że chłopak przyniósł je dla żartu, a potem poprosił, żebym go nie oskarżał. Mięso było warte 7 szylingów. Zeznaje świadek strony przeciwnej, mój ser. Phillips śpi w pracy od środy i czwartki. To była środa rano, we wtorki śpi gdzie indziej. Zeznaje świadek strony przeciwnej, Black. Kiedyś zwolniłem Wolfa, a potem przyjąłem go ponownie. Miałem przez 19 lat sklep przy Goldstone Street. Przyjąłem Wolfa, bo pracował u innego rzeźnika nazwiskiem Binwell. Nie pytałem, jakim Wolf jest dzieciakiem. Był przecież małym chłopcem. Nigdy wcześniej mi nie podpadł. Zeznaje świadek strony przeciwnej, Gegon. Levy prowadził tam zakład, zanim zacząłem działalność. Nie mam z nim zatargów, nie odbierał mi klientów. Spotykaliśmy się czasem poza godzinami pracy. Mięso za 13 pensów za kilogram to żaden rarytas. Mam inne gatunki po 24 pensy za kilo. Levy nigdy nie psuł mi opinii, nie twierdził też, że ma lepsze mięso ode mnie.
Kupuje w tej samej ubojni co ja. Ja sprzedaję droższe gatunki mięsa, a on tańsze. Jednak nigdy na ten temat nie było sporów ani żartów. Nie prowadziliśmy też żadnej rywalizacji. Gminy żydowskie wydają certyfikaty koszerności tylko przedsiębiorcom o nieposzlakowanej opinii. Oskarżyłem kiedyś moją żonę o kradzież. Nie wiedziałem, że prowadzi osobne własne konto bankowe. Kiedy ją oskarżyłem, Philips już u mnie pracował. Mogłem powiedzieć policji podczas przesłuchania, że oskarżyłem ją 12 miesięcy temu. Nie powiedziałem, że gdyby Lewi opuścił sklep, to wycofałbym oskarżenie. Nie darowałbym mu nawet za 10 000 funtów. W ponownym przesłuchaniu o 6:15 5 moich pracowników znajdowało się w sklepie. Lewi uzyskał dobrą opinię. Philips oczyszczony z zarzutów. Wolf winny. Mowa przysięgłych zarekomendowała nadzwyczajne złagodzenie kary. Wyrok 4 miesiące ciężkich robót. Lewi uznany winnym zarzutu paserstwa. Wyrok 12 miesięcy ciężkich robót. Co to dla nas zmienia? Dobra, my tu musimy to otworzyć chyba po prostu jakoś. Rozkminić, ale już mnie gardło boli. I need something. Mam, zobacz. Tego to się boję. Co tu jest napisane w słowniku? This must be the club's safe. What I'm looking for is probably inside. Na The pewno. lock on this chest is very sophisticated. Let's see. O kurde. Poczekaj, ja potrzebuję... Ja muszę mieć... Aha. Ale poczekaj, czy to, co mamy... Inwentory? Nie. No dobra, poczekaj, mamy to ułożyć... Tak, żeby się zgadzało, na przykład pi do pi, n do n na przykład. Co? To na pewno nie tu. I mam takie S tu i jeszcze mam koronę. Taką na przykład. I to by się zgadzało. I nie mam znowu korony, ale jakbym to obniżyła, to dam na dół. Wtedy tu będzie to. Tu będzie to. I tu będzie to. Pasuje? Elementary. Yeah! Zrobiwszy. I need something. Co potrzebujesz? Słownik. Proszę. These documents contain some words in Yiddish, which reads from right to left. Dzięki gematrii, wiedzy zesłanej nam przez kabałę, potrafimy obliczyć wszystkie widzialne i niewidzialne rzeczy tego świata. Tego to Lester. Nosi liczbę 439. To błogosławieństwo, gdyż liczba 439 to również co znaczy pomazaniec Boży. Drogi Józefie, dokonałem obliczeń imion członków naszego klubu. Oto wyniki mojej pracy. Pan Bac to 403, Tao 400. Okej, z poważaniem. Proszę przekazać panu Murel, że jego imię w Yiddish brzmi czyli 346. Ja co robisz? Dobra, poczekaj. Pomocy? Już mi się wydawało, że to takie kurde proste. Czekaj, nie, rozumiem. Chyba. Wiem, co ja mam... Okej, kumam, to nie... Już kumam. Chyba. Jeżeli pan Bat to 403, B to 2A. Czemu to jest 1? Aha, dodaje się 403, czyli B to 2, a 1 oraz TAF to 400, czyli 403, rozumiem. Hammer to 356, czyli 5, 1, 40, 40, 70. Jezu, to jak to jest liczone? Aha, to jest suma. Nie. 45. To gdzie jest 10? 70 po 40 to jest 110. Ej, coś to jest, nie rozumiem. Dobra, mam po prostu odgadnąć, który znak co znaczy. Znaczy w sensie, który znak jaką cyfrę stanowi, tak? Tak? Pomału, jak tu jest N. 1. A gdzie mogę... ja mam to gdzieś układać, ale nie za bardzo wiem gdzie. A tu. To źle. Nie tak. Nie. Dawaj.
Dobra, mural, jego imię widzisz, znaczy tak, czyli 346. Bo to jest 346, a tu tak samo, ten znak tu jest i ten znak jest inny, jest 439. Leicester. 439. Hej, alef, mem, ein. Hej, alef. Nie no, w sumie chyba bazować bardziej na tym mam tylko, bo tutaj mam tylko wymowę, a tutaj mam te znaczki. Mural. No to by było M. Taki zygzaczek. Ja nie mam pomysłów na to. Nie wiem. To wygląda jak U. No wiem, że czerwone, ale co mnie to? Taki... To jest dobrze. Czyli to jest źle, ale pomalutku. Dobra, czyli to jest źle. Będę tak wkładać, aż trafię. Nie, bez sensu. Bo nie tak. Ale jedną literkę trafiłam. A potem będę kombinować dalej. Teraz to. Leicester. Taki zygzaczek, taki Leicester. To będzie L. O. Taki N to będzie E. Nie. Też nie. Czyli to jakby nie... O, proszę bardzo. Teraz S. Nie. On mi powie, to Jerka, pomysł, zagadka jest pomysłowa. Ale wykonanie trochę... No, nie wiem, czy tak jesteś w stanie tak się nauczyć, nie wiem, języka. To nie będzie jakiś... Oni się nazywali... Czego właściwie tu szukamy? Co tu będzie... Dobra, czy to jest kwestia samogłosek? Nie, no bo tu jest samogłoska, a to są spółgłoski. Nie no, tylko tymi tu mam, ale to w sumie jest... Dobra, będziemy... Mamy tylko te litery i te litery, więc to trzeba po prostu po kolei dopasować. Tu chyba nie ma wielkiej filozofii. O. Leicester i Murel mamy jeszcze S, trzeba by dopasować chyba. Ty ery, Murel. To może U lepiej. O. Nie mam pojęcia, poczekaj, bo tu jest... Nie mam pojęcia, jak mam rozwiązać tę zagadkę poza... No, jeszcze chciałam tu A wrzucić, pierwsze. Drugie będzie B. No, naprawdę. C. Jednak nie. To jednej literki mi brakuje. No to po kolei. To nie. Też nie. Excellent. No Now i- on to the next step. Jaki następny krok? Co ty, człowieku, jeszcze chcesz ode mnie dzisiaj? Ej. Czekaj, bo czego szukamy? Dobra, klikam, niech on znajdzie sam. Znalazł, był. Lewi Joseph Hiam. Do urodzenia 1841 rok w Aldgate. Członek od 14 kwietnia 1887 roku. Adres zamieszkania Middlesex Street 36, Aldgate. Zawód przedsiębiorca, rzeźnik. Adres zakładu Hutchinson Street 1, Aldgate.
Należności 10 szylingów. Dobra, jakiś dług. Here we are. I have the address of this Joseph Chaim Levy, 36 Middlesex Street. Now, let's try to get out of here without being seen. Czy mam wrażenie, że mi się nie uda? Czekaj, tutaj, nie? Blast! My exit has been sealed off. The barrel was replaced. I'll have to find another way. Blast. Co to? Hak? Na haku? Lina? Hak? To będzie na pewno... To będzie na bank niepostrzeżenie. Wyjście. To widzisz, to będzie wyjście smoka, stary. A nie wyjście niepostrzeżenie. O, jeszcze lepiej. Dobra. Co mogę z czym połączyć? Z tym nie. Z tym nie. No bez sensu. To idziemy dalej. Coś jeszcze ci tu znaleźć? Potrzebujesz coś jeszcze? Wydaje mi się, że to jest mały... Przez okno? I can't get out through the window. It's blocked and appears to be reinforced. I'll have to find another way out. Closed. Closed. Może przez kuchnię. The kitchen. It's closed and besides I won't find what I'm looking for in there. Dobra, tu jest biuro. Może... Tu jest niezamknięte. I can't get out through the window. It's blocked and appears to be reinforced. Dobra, wiemy. Zamknięte i blast. Stary... Trochę mnie martwi to. This may Co come in chcesz handy. zrobić? Ale co? Jaki jest plan? No, that's not such a good idea. There's a meeting taking place. No, that's not a good idea. The watchman is still there. I must find a way to get him to leave his post. No to można wywołać pożar. Mogę zapalić świeczkę. Wsadzić świeczkę tu. Nie? No, that's not a good idea. The Nie, watchman chciałam is nie still there. wychodzić, tylko chciałam, żebyś to miał. I podpalił. No, that's not a good Dobra. idea. The watchman is Albo still tu. there. I must find a... No, that's not such a good idea. No There's a to meeting wychodzimy. Wracamy tam, skąd żeśmy przyszli. closed. Ojej. Może coś tu jeszcze? Co ja mógł jeszcze zrobić? Tam nie. Nie widzę interakcji nigdzie. Nie wolno. No tutaj jedynie, ale tu on nie chce tu wchodzić. Tu nie wejdzie. O, I need something. a to proszę bardzo, zaraz zobaczymy, co ja tu mam. Poczekaj. Mam... Mogę to ci postawić, to. Widział. Poczekaj. Oj. I need something. Nie to? No to możesz wiadro postawić. I need something. To hak. I need something. To lino. Dobra. I need something. Ja dalej nie wiem, co ty chcesz uczynić. I need something. Ja nie wiem, co on zamierza. Aha, że to się... A, wiem. I need something. Wiem, co on chce zrobić. Hałas. Chyba. I on tu przyleci. I to przepali. A, okej, tylko tu. Mhm. I need something. Tu. Nie. Jak to zrobić, żeby... Wiecie, o co chodzi. A, linę bym przewiesiła do... I need something. Nie, weź to... Jak to upuścić teraz? Ja bym zrobiła tak. I need To something. wróciła, tu przyciągnęła. Closed. Nie. Ja bym zrobiła tak. O, tu. Postawiła w tym miejscu. Postawiła to wiadro. Lina, tu mogę. Closed. Jak nie closed, gamoniu, tylko linę Closed. przeciągnąć stąd I dotąd. need something. Tylko sobie piję. Stąd dotąd przeciągnąć, po prostu zawiesić wiadro i postawić świecącą się świeczkę. Świeczka przepali linę, wiadro zleci, tamten przyleci sprawdzić, co za hałas. Proste. Tylko jak to uskutecznić tutaj w tej grze?
Moment, jestem bombardowana. Moja przyjaciółka kotki ma nowe. Adoptowane z fundacji. Jestem bombardowana. Zdjęciami po prostu. Muszę zajrzeć. Pewnie będę jeszcze bombardowana. Najwyżej to wycinać. Dobra, zaraz wymyślę. Chciałam do hak do tego. To linę do tego. Czekaj, inaczej. To. I need something. Tam już kończą imprezę, a ja jestem... Closed. A ja jestem w dół. Nie, czemu ty masz... Co ty masz w kieszeni? A ja tu przesunęłam sobie scrollem, teraz odkryłam. Closed. O! Aha. Okej, teraz tu linę. Aha, linę. I need something. Pewnie, że potrzebujesz trochę intelektu, linę. No. I tutaj przywiązana ta perspektywa, że się wycofała perspektywa. Okej. Teraz to. I tutaj postawimy to. Now let's quickly hide in administration. Już. Nie widać cię, absolutnie cię nie widać. Gentleman, kolana mu się nie zginają, nawet jak ucieka. To bez pośpiechu. Tak więc to tyle w tym odcinku. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Pa, pa.